czajnikowy.pl. Cold brew, czyli herbata zimnego parzenia, parzona zimną wodą, to coś, o czym warto dużo mówić, zwłaszcza w upalne dni upalnego lata. To jednak nie dzisiaj, pewnie słyszycie wokół dźwięk kropel deszczu, niemniej nie jest to wcale powiedziane, że w taki dzień nie można napić się domowego iced tea. Wiele osób, które ma ochotę zrobić takie iced tea, nieco obawia się tego, że używamy nieprzygotowanej wody, czyli parzymy po prostu zimną wodą prosto, no właśnie, z kranu. Z pomocą przychodzi Brita, ponieważ może często kojarzycie tę markę raczej z dzbankami filtrującymi i z butelkami. Tymczasem istnieją filtry stacjonarne i możecie zamontować sobie we własnej kuchni źródło bezpiecznej, filtrowanej wody do robienia chociażby pysznego cold brew na lato. Zalety zimnego parzenia to przede wszystkim ekologiczność i wygoda w przygotowaniu samego naparu. Ekologiczność, bo nie musimy zagrzać ani wystudzić później zagrzanego naparu, więc oszczędzamy energię w ten sposób. Wygoda, nie musimy za bardzo pilnować nawet tej herbaty, ponieważ jest to parzenie, które ma bardzo długi czas. Zauważcie, samo parzenie, czyli rozpuszczanie wszelkich rozpuszczalnych w liściu herbaty substancji w wodzie, wymaga wysokiej temperatury i wtedy im wyższa ta temperatura, tym krótszy czas parzenia. Jeżeli obniżymy temperaturę aż do pokojowej, albo nawet poniżej, musimy to trzymać wiele godzin. W przypadku zielonej herbaty, którą polecamy najbardziej, od 2 do mniej więcej 6. Jeżeli użyjemy herbaty na przykład oolong albo białej, możemy zostawić to jeszcze dłużej. W praktyce wsypujemy do dzbanka około 2 łyżek stołowych, to jest akurat taki duży dzbanek, mniej więcej łyżka na pół litra. Wsypujemy 2 łyżki stołowe na taki dzbanek, zalewamy zimną wodą prosto z kranu, wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc, jeśli zrobimy sobie to wieczorem, i kolejnego dnia od rana cieszymy się wyśmienitą domową iced tea. Polecamy do cold brew najbardziej zieloną herbatę, ponieważ jest zdrowa, orzeźwiająca i, uwaga, łatwo ją zrobić, ponieważ zielona herbata to często coś, co budzi kontrowersje, problemy u wielu osób. Martwimy się, że wyjdzie gorzka, martwimy się, że przeparzymy, trudno ją ogólnie przygotować. Tymczasem w trakcie zimnego parzenia najłatwiej rozpuszczają się substancje gorzkie przy ciepłej wodzie. Przy zimnej przechodzą do naparu bardzo powoli, więc tutaj nie ryzykujemy, że herbata zrobi się gorzka. Co więcej, bardzo długi czas parzenia sprawia, że wychodzą do naparu substancje bardzo trudno rozpuszczające się w wodzie, czyli bardzo aromatyczne i bardzo słodkie. To też zielona herbata odsłania zupełnie nowe oblicze przed nami i możemy mieć gotowy dzbanek zielonej herbaty w lodówce na co dzień. Chcielibyśmy dzisiaj pokazać Wam kilka prostych sposobów na to, jak cała rodzina może napić się bardzo fajnej, różnej iced tea, używając jednego dzbanka, jednej zielonej cold brew, który stoi w lodówce. Mamy różne dodatki. Chciałbym Wam pokazać 3 interesujące przepisy, co dorzucić do takiej zielonej herbaty na co dzień. Przepis pierwszy. Do szklanki wrzucamy kilka kostek lodu, w zależności od naszych preferencji. Dorzucamy kilka kawałków świeżego arbuza. Do tego wlewamy nasze ze wspólnego dzbanka cold brew zielonej herbaty. Dorzucamy na koniec kilka listków świeżej mięty, którą, uwaga, warto położyć na dłoni i klasnąć po to, żeby puściła silniejszy miętowy aromat. Całość mieszamy łyżką, arbuza możemy troszeczkę powyciskać i cieszymy się arbuzową, miętową herbatą zieloną. Drugi przepis, mój ulubiony, przyznam, jeżyny i imbir. Do szklanki wrzucamy znowu odrobinę lodu, wrzucamy kilka drobnych, dojrzałych, słodkich jeżyn i plasterek albo 2 świeżego imbiru. Wlewamy znów zieloną herbatę, znów łyżką nieco wspomagamy rozchodzenie się aromatów w herbacie i pijemy jeżynowo-imbirową herbatę zieloną. Przepis trzeci to będzie trochę nietypowy. Wrzucamy oczywiście lód i wrzucamy kilka plasterków zielonego ogórka. Ja preferuję raczej mniej, ponieważ jest dość intensywny w smaku. 1, może 2. Do tego limonka, można zastąpić cytryną, również pasuje. No, ze 2 ładne plasterki. Wlewamy herbatę zieloną, znów nieco zgniatamy, żeby cytrusy puściły sok i ogórkowo-limonkowa iced tea zielona gotowa.
Oto nasz prosty i wygodny sposób, aby wysokiej jakości herbatę, wysokiej jakości wodę zamienić w cold brew, które po nocy spędzonej w lodówce zamienia się w bazę do wyśmienitego iced tea dla całej rodziny. Wystarczy odrobina kreatywności. Ja, tak jak mówiłem, najbardziej rozsmakowałem się w jeżynowo-imbirowej wersji, aczkolwiek możecie mnożyć niemalże w nieskończoność przepisy. Polecam przykładowo agrest z rozmarynem albo bazylię, która nie kojarzy się z zimną herbatą, a świetnie zdaje egzamin. Mam nadzieję, że kiedy pogoda będzie lepsza, będziecie już gotowi na upały, chociaż taka herbata smakuje przy każdej pogodzie. Do więcej przepisów zapraszamy na czajnikowy.pl.